Pamiętacie jeszcze o PSP? Bo zdaje się, że w zalewie chińskich emulatorów mnóstwo ludzi już o tej świetnej konsoli nie pamięta. Co dziwi mnie tym bardziej, że PSP to również świetny i niedrogi sprzęt do retroemulacji, szczególnie jeśli chodzi o PS1. Dlatego postanowiłem dać drugie życie swojemu Streetowi i zainspirować się pierwszą konsolą Sony. Do tego warto przełamać stare z nowym. Planuję podmienić gniazdo ładowania na USB-C i włożyć do środka nową, pojemną baterię. Oczywiście trzeba zacząć od rozłożenia konsoli na części pierwsze. Nie ma tu żadnych klapek, modułów Wi-Fi ani innych skomplikowanych podzespołów, więc cały proces to tak naprawdę odkręcenie kilku śrubek. Odklejam też plastikową osłonkę na ekran, zamiast tej użyję szklanej. Za pomocą pilnika robię odpowiedniej wielkości otwór na nowy port. Pozostałości po wcześniejszym otworze zaślepiam za pomocą poksyliny. W międzyczasie musiałem wyciąć kolejne fragmenty obudowy ze środka, żeby zmieścić dużą baterię. Mała kąpiel w wodzie z mydłem i zaczynamy malować. Najpierw szary matowy podkład. Sam kolor wydaje się ok, ale podkład nie wygląda tak dobrze jak faktyczna farba. To najdłuższy etap. Podkład musi wyschnąć, żeby nałożyć farbę. Farby też najlepiej byłoby położyć więcej niż jedną warstwę, a warstwy muszą schnąć pojedynczo. Na koniec jeszcze musi być lakier, który zabezpieczy całe te malowanie. Dlatego w międzyczasie bierzemy się za lutowanie. Najpierw trzeba wyjąć z obudowy baterii płytkę sterującą, która będzie tłumaczyć PSP tą nową baterię. Sam port USB-C też wymaga takiego mikroskopijnego rezystorka, aby całe ładowanie działało prawidłowo, no i żeby można było używać współczesnych ładowarek. Nie używajcie tych większych rezystorków, bo one mogą się Wam zwyczajnie nie zmieścić w obudowie. Pomimo konieczności użycia mikroskopu, lutowanie było chyba najprostszym elementem całej układanki. Przy okazji lutowania USB-C poszliśmy jeszcze o krok dalej i dodaliśmy opcję przesyłu danych przez te same gniazdo, żeby nie musieć używać dwóch kabli. Po wyschnięciu obudowy efekt ostateczny w niczym nie przypomina pierwszych wersji. A aby odzyskać kształty na przyciskach, używam naklejek wydrukowanych na przezroczystej folii. Na koniec oczywiście lakier, żeby dobrze się trzymały. Ostatnim krokiem całości jest przyklejenie nowej szybki i tak naprawdę można już składać wszystko do kupy. Oto PlayStation, tylko że portable. No, rozumiecie. Żeby dodać taką małą kropkę nad i dokupiłem jeszcze mały szary pokrowiec, ładowarka i kabel. Wszystko dopasowane kolorystycznie. Taki zestaw jest zawsze gotowy na podróż. Na konsolę wgrałem system Infinity, a do samej przeróbki użyłem karty 64 GB. Nie mówcie mi, że to za mało. I tak wsadziłem tu 50 gier i mam jeszcze dużo wolnego miejsca. I na pewno zadręcza Was pytanie, czy było warto? Tak jakby? Zrobienie tej konsoli to była mordęga. A nawet nie całej konsoli, co samej obudowy. Było mnóstwo wycinania i piłowania. Nie pomaga też to, że farba nie chciała schnąć, bo było zimno. W razie czego do Streeta bardzo trudno znaleźć części zapasowe. Obudowy zamienne to w ogóle chyba nie istnieją. W związku z tym też nie wyszło idealnie. Ale jak na pierwszy raz naprawdę nie mogę narzekać. Ja jestem zadowolony. Efekt ostateczny naprawdę robi robotę. Mam wszystkie kupione gry na PS1 w jednym miejscu, a w przypadku posiadania ISO, zrobienie własnego pliku odczytywanego na PSP zajmuje naprawdę kilka minut. To była moja pierwsza taka przeróbka, ale myślę, że nie ostatnia. Gdybyście wy chcieli zrobić coś podobnego, sugerowałbym model inny niż Street. No i zarezerwujcie sobie więcej czasu na schnięcie farby.
Ja wybrałem Streeta, bo chciałem matową obudowę i jednolite plecy, a tylko ten model jest tak skonstruowany. Tymczasem dzięki za uwagę i widzimy się przy następnym projekcie.